Jak się ktoś zdenerwuje na mnie, czy agresywnie powie, to ja wtedy się czuję źle, taki przestraszony. On mnie wiele rzeczy nauczył i uprościł mi życie w sumie. No, nie przejmuję się byle czym. Halo, tu Autyzm. Dzień dobry, witam Was. Cieszę się, że wpadliście do nas na kanał. Zostawcie proszę po sobie jakiś ślad. Piszcie komentarze w trakcie naszej rozmowy, a także zasubskrybujcie, żeby YouTube przypominał Wam o naszych kolejnych premierach w każdą sobotę o godzinie 12. A dzisiaj będzie o jednej z bardziej wyjątkowych męskich relacji ojca z synem. Moimi gośćmi pan Tadeusz Garncosz, tata Dobry. Pawła w spektrum autyzmu, rysownika, pracownika poligrafii. Tak. Zacznę od tego, że Paweł, twój obraz Dąbrowa Górnicza Centrum, zdjęcie lotnicze, można oglądać na wystawie stałej Galerii Plastyki Nieprofesjonalnej Muzeum Śląskiego w Katowicach. No to jest duże osiągnięcie. Zacznę jednak od pytania do pana Tadeusza. Pan tak ładnie mówi, że jakaś siła panu podrzuciła Pawła i że to on nauczył pana miłości. No, ja to potwierdzam. I coraz bardziej w tym się umacniam i uważam, że to jest... w życiu bym nie pomyślał, że coś takiego może się przydarzyć. Z początku to była oczywiście klęska, a z czasem się okazało, że on mnie wiele rzeczy nauczył i uprościł mi życie w sumie. No, nie przejmuję się byle czym. Kiedy Paweł się urodził 46 lat temu, no mało kto wiedział, co to jest ten autyzm. Jak to wtedy było? No to były straszliwe poszukiwania, bo jak on w ogóle... No właściwie on był roślinką. Nie wiedzieliśmy, co z nim robić z tego powodu, że jedną z cechą autyzmu jest to, że on boją się dotykania. Autystyczne dzieci się boją dotykania. No myśmy przytulali tego, a im bardziej żeśmy przytulali, to on bardziej protestował. Płakał, nie chciał im tego. Nie wiadomo, cośmy mieli z nim zrobić. No i to tak długo trwało. Jeździliśmy wszędzie, do szpitala w Warszawie neurologicznego. Tam był 2 razy, nie? Byłeś. Potem do Gdańska też żeśmy jeździli, pamiętasz? Tak. Do takiej pani, która zajmowała się właśnie takimi dziećmi, ale nie pod kątem autyzmu, bo w zasadzie to była taka jakieś pojęcie może encyklopedyczne, ale w ogóle nie chodziło. W medycznych nawet kręgach. Kiedyś to się nazywało, przed wojną mówili na to choroba sieroca. Moi rodzice tak mówili, że on ma chorobę sierocą. No a jakie objawy, jakie sytuacje, zachowania generował Paweł? Jak to było? Co wzbudzało państwa jako rodziców wątpliwości? On przede wszystkim miał zamiłowania i się emocjonalnie rozładowywał chyba. Kręcił wodę. Była woda w misce czy w czymś. On albo ręką, albo czymś tam kręcił tą wodę i to godzinami trwało. No i protestował, jak się mu to zabierało. No i to był jeden z takich jego... No poza tym to właśnie ten płacz też taki, ten niepokój jego, to tak jakby był ciężko przerażony od samego urodzenia. Tak odnoszę teraz wrażenie. Nie? No i trwało to dość długo, chyba jak gdzieś mieliśmy taki domek w Tresznej. Tam żeśmy jeździli z nim. No trochę było dużo obaw, ale on tam nabył jakąś samodzielność, bo to jednak było w lesie, na takim stoku, no jeziorko było blisko, no i bardzo pokochał wodę. Także myśmy w kocach siedzieli na brzegu, a on się kąpał aż do pierwszego, właściwie do siny był, no. No i ciężko go było z tej wody wyciągnąć. To był drugi taki właśnie ten. A teraz nie wejdzie, do Bałtyku nie chciał wejść w tym roku. No. O. Zmienia się. Zmienił się. No. Kiedy dostaliście diagnozę? To było... Chyba, bo myśmy chodzili do przychodni poradni psychicznej. No to chyba
było w 87 roku. Czyli Paweł miał 8 lat. No. Mniej więcej. Paweł, czy ty masz jakieś wspomnienia z tego okresu dziecięcego? Jak chodziłem do przedszkola, to mi się bardzo podobało, a jak potem zacząłem do szkoły podstawowej, normalnej chodzić od 1. do 4. klasy, od 8. do 12 roku życia, to tam mi nauka źle szła. Miałem złe oceny, nie rozumiałem dużo rzeczy. A jak potem poszedłem od 5. do 8. klasy do szkoły specjalnej, tam już lepiej nauka zdecydowanie poszła. A skąd te problemy? Bo ty masz piękny i pojemny umysł i myślę, że to będziemy w tej audycji też udowadniać. Masz świetną pamięć. Jakieś drogi, mapy, nazwy, pojazdy, modele. To wszystko potrafi twoja głowa pomieścić, aż ciężko mi uwierzyć, że mogłeś mieć problemy z nauką. Z czego to wynikało? Wynikało z tego, że nie rozumiałem pewnych rzeczy. Ja myślałem wtedy bardziej o podróżowaniu komunikacją miejską, czyli tramwajami, spacerami, o takich właśnie robotach jak w domu pranie, odkurzanie i wtedy mnie jakoś mniej interesowała nauka. A koledzy, koleżanki? Było tak, że dokuczali wtedy w większości, był większy hałas wtedy. W szkole podstawowej to mi się raczej, zwłaszcza w specjalnej szkole, nie podobała atmosfera, no bo codziennie ktoś mi dokuczał. Jak taki trudny, ciężki proces adaptacji, dojrzewania przeżywają rodzice? No to były dość częste podróże do tego przychodni psychologicznej, nazwijmy, że tak. No i oczywiście kupę leków miał. Różnych takich. Nie wiem, czy one dawały skutek. Bardzo wątpię. No bo się nic nie zmieniało. Ani po lekach, ani przed lekami, jak brał. Nic się nie zmieniało. No i jedna rzecz, która była, tośmy z żoną uznali, że jesteśmy bezradni wobec niego. Że nic się z nim nie damy rady. Niech jest jak jest. Daliśmy mu pełną wolność. Wolność lekiem Pawła. Tak, się ja to tak uważam, że tak. Wolność go wyzwoliła w bardzo dużo rzeczy i on zaczął doświadczać otoczenia. W ten sposób, tak to mi się wydaje, działało. I zauważyć, doświadczenie to zauważanie. No i w tym momencie to ruszył z kopyta normalnie, Później w waszym przypadku okazało się bardzo skuteczne pracownia szkoleniowo-rehabilitacyjna i arteterapia. Opowiedz, jak to było? Co na tych zajęciach robiłeś? Po szkole podstawowej specjalnej poszedłem na 2 lata na ulicy Francuskiej do takiej szkoły młodzieżowych warsztatów ceramicznych i tam miałem zajęcia z ceramiką, a potem poszedłem do pracowni szkoleniowo-rehabilitacyjnej na parę lat, a potem już na warsztaty terapii zajęciowej. Po warsztatach terapii zajęciowej sobie już zrezygnowałem, że wolę sobie indywidualnie pracować. Zacząłem u taty pomagać w naprawie zabytkowych mebli i pół tygodnia i druga połowa tygodnia swoim rysowaniem. Poruszyłeś temat tej pracowni. Wiem, że pan to miejsce otworzył z myślą właśnie o przyszłości Pawła, prawda? Żeby zabezpieczyć mu jakieś miejsce zawodowe, no tak, stanowisko. Bo wszyscy, którzy mieli styczność z nim, to jak się pytałem o przyszłość, no to mówili tylko jakieś proste zawody i coś innego. No ja porzuciłem to, mimo że mam wykształcenie ekonomiczne. Porzuciłem to wszystko. Czasem mi trochę państwo pomogło. No ale no i zrobiłem z siebie stolarza. No i siedziałem w tym
Jak to mówiłeś, od 78 roku, nie? 87. 86 roku. Od zacząłeś. 6 no, do roku. No, 1,5 roku będzie, jak sprawa się rypła. No. Okej, to jeszcze jesteśmy w tym, jak się nie rypła i jeszcze razem pracowaliśmy, a właściwie to szukam tego momentu odkrycia talentu Pawła. Jak na warsztatach terapii zajęciowej byłem, to mnie No właśnie właśnie. mój instruktor, pan Piotr Zatorski, przekonał do rysowania. Tam miałem takie zajęcia jak jeszcze rękodzieło, czyli wyszywanie ściegiem wodnym na kanwach ściegiem krzyżykowym. To lubiłam też najbardziej, czyli grafikę i rękodzieło na warsztatach terapii zajęciowej. Ale jednak stwierdziłem to, że bardziej pasuje do mnie rysowanie architektury niżeli wyszywanie. Kontynuowałeś to? Jak to się rozwijało? Jak ta pasja się rozwijała? No to właśnie lubiłam, rysować, że lubiłam te proste linie właśnie i dlatego właśnie tylko wszystkie budynki, zamki, pałace, kościoły rysuję. Panie Tadeuszu, kiedy to zobaczył, wiem, że był pan sceptykiem tej sztuki. Że płasko? No, właśnie takie. No ale dla mnie to było, że on w ogóle nie rozumie perspektywy. I pomyślałem, nic z tego nie będzie. No i co? Właśnie Paweł tworzy w Widzi nurcie inaczej. sztuki naiwnej, nieprofesjonalnej i w tym wisi w tym dziale obok bardzo znanych, uznanych twórców. W takim nurcie tworzył też Erwin Sówka, którego możecie znać. To takie najbardziej znane nazwisko z tej działki, tak moglibyśmy powiedzieć. Paweł, co tobie daje ta sztuka? Daje mi to, że mogę sobie to czasem wystawiać na wystawy, posprzedawać, zarobić przy okazji trochę pieniędzy. Miał też czasem jakąś dla odmiany rozrywkę. No, osiągasz sukcesy. Sama byłam na rozstrzygnięciu konkursu takiego uznanego, ogólnopolskiego. Mogę powiedzieć coś? Proszę? Mogę powiedzieć o sobie coś? Cały czas, Paweł, proszę. Bo w większości ja jak na rysowanie to jeżdżę do pracowni tej do Będzina, do tego pana Piotra Zatorskiego. A w domu to zajmuję się oglądaniem map Polski, podziału administracyjnego, czyli miast, miejscowości, wsi, różnych rzek, jezior, czyli taka geografia, kartografia właśnie mnie najbardziej ciekawi, bo ponieważ lubię podróżować, to lubię zobaczyć, w które miejsce chcę pojechać. Zdajesz sobie sprawę, że twoje nazwisko jest już takie uznane na arenie ogólnopolskiej? Tak. Bardzo, Jesteś z tego dumny? tak, muszę powiedzieć i się pochwalić, że tak, bo mogą mnie poznawać nowi ludzie. A czy tobie sprawia problem poznawanie nowych ludzi albo takie sytuacje, kiedy, no wiesz, trzeba wyjść na środek, odebrać jakiś dyplom, później coś może jeszcze powiedzieć, być między tymi ludźmi, gdzie jest hałas. Czy takie sytuacje sprawiają ci problem? Nie, żaden problem. Na przykład się wtedy z tego cieszę. A czy są jakieś takie sytuacje w życiu, które sprawiają ci problem? No na przykład by mi sprawiało problem, jakbym sam za granicę pojechał, bo tam to bym się nie umiał z językiem porozumieć. A sytuacje z życia codziennego? No nie specjalnie, bo codziennie sobie jakoś sam radzę, sam dojeżdżam do pracy, ale na przykład by mi w moim zakładzie pracy sprawiało problem oczywiście puścić maszynę, a to się tylko operatorzy zajmują, ale wszystkie takie i pracowanie w maszynie i ręczne robótki to mi właśnie pocieszają, sprawia, nie mam z nimi problemu, to bez problemu to wszystko potrafię zrobić. Czyli w takim życiu codziennym, które sobie bardzo fajnie ułożyliście, to znaczy
Paweł pracuje w Zakładzie Aktywności Zawodowej w dziale poligrafii, jeździ tam do pracy, dodatkowo jeszcze realizuje tę swoją pasję, rysuje, spotyka się ze swoim mentorem. Podróżuje, to wszystko jest okej. Gdzie są te deficyty? To panie Tadeuszu, może pan ojcowskim, krytycznym okiem... No miał doła takiego dość mocnego, no nawet o charakterze depresyjnym chyba. Paweł? Możesz coś powiedzieć o swoich emocjach? Jak ty to odbierasz? Że na przykład jak się ktoś zdenerwuje na mnie, czy agresywnie powie, to ja wtedy się czuję źle, taki przestraszony, tak cieka mi wtedy, tak się trochę właśnie trzęsę w sobie, czy podskakuje wtedy, jak jest zła atmosfera, no przede wszystkim właśnie to mówię, jak się ktoś bardzo zdenerwuje na mnie. Czyli ty najlepiej odnajdujesz się w takim przyjaznym środowisku, tak. Spokojnym miejscu. Tak. Mhm. No ale nie zawsze tak jest, nie? Tak. No, życie takie nie jest. Kiedy cię spotykają te właśnie nerwowe sytuacje? Zdarza się, że jak się czasem ktoś znajomy, czy ktoś z rodziny na mnie poddenerwował, to wtedy najbardziej. A mogę zapytać, co to są za sytuacje, że wywołują taką nerwową atmosferę? Czy ty czegoś nie dopełniasz, czy nie dotrzymujesz słowa, czy może mówisz za dużo bezpośrednio? No na przykład nie zrozumiem pierwszy raz, jak mi ktoś powie, a potem za kolejnym razem to już jakoś zrozumiem to. Albo czyli ktoś trzeba powtarzać, tak? To ludzi irytuje, że trzeba powtarzać, tłumaczyć. Czasem jest tak, że trzeba drugi raz powiedzieć, że jak czegoś za pierwszym razem nie rozumiem, albo nawet czasem trzeci raz. Ale w większości, jak mi się raz powie, to zrozumiem, ale też niekiedy jest tak, że jak za pierwszym razem czegoś nie rozumiem, to parę razy mi trzeba powiedzieć. No właśnie, ale to trzeba wiedzieć, z kim się ma do czynienia, nie? Bo osoba obca to ciebie nie zna. I dlatego to jest kłopot taki czasami. No niedużo tego jest, ale jest. Właśnie w spektrum utrudnieniem, myślę, może być to, że tego nie widać z zewnątrz, nie? No właśnie. To nie jest... Z jednej strony no właśnie, a z drugiej dzięki Bogu. No. Więc nie mamy takiej świadomości może w niektórych społecznych sytuacjach, że to jest osoba w spektrum i może wymaga od nas więcej. On nauczył się unikać tego. Ja to czuję. No niech pan rozwinie. Niech pan rozwinie, co to znaczy, że... nie chodzi tam, gdzie już coś się złego z nim stało. Omija bardzo daleko. No, to jest najczęstszy jego sposób taki, żeby nie robić sobie przykrości. Ale on się z tym właśnie nie bardzo... To, co mówi teraz, to i tak dużo mówi, ale nie umie się podzielić swoją złą emocją zwłaszcza. Bo dobrą to się pochwali. No, ale złą emocją dusi w sobie. No to myślę, że wielu z nas tak niestety robi. No to jest ludzkie, ale tego ogranicza moim zdaniem. A jak sobie radzisz, Paweł, w pracy? Przybliż może też, co dokładnie robisz. Bo ja wywołałam, że jest to Zakład Aktywności Zawodowej w dziale poligrafii. Na czym polegają twoje obowiązki? Moje polegają na tym, że składam jakieś wydruki, czy jakieś reklamówki na pół, czy kartoniki jakieś też składam, czy pudełka. A jeszcze też jest niekiedy tak, że mnie operator maszyny prosi do maszyny, żebym wyciągał albo odkładał na paletę. Panie Tadeuszu, pan czuje dumę, że to wasze życie właśnie tak udało się poukładać, że Paweł ma pracę normalną. No ja to uważam za właśnie jakąś siłę wyższą, o której kiedyś już mówiłem, że ona nas prowadzi. No i ja nie chcę za bardzo w to ingerować, z tym, że mi się wydaje, że zadowolony byłbym bardzo, gdyby on tam zmieniał te stanowiska w tym zakładzie. Ciągle siedzi przy tych kartonach, składa, odkłada, nosi, przynosi, wynosi.
Parę lat to trochę cienko, nie? No. Może by tam coś innego zrobić, no ale w sumie to ja się boję na ten temat rozmawiać tam w jego miejscu pracy, no bo powiedzą, no a jak nie, to sobie idźcie, nie? No, idźcie stąd, no i do widzenia. No, mimo, że to jest zakład pracy chroniony, to no zresztą to jest dość powszechny system stosowania, no bo kiedyś niewidomi robili tylko szczotki i co? Całe życie prawie, nie? No, w tych zakładach. Z tego ja znam te zakłady właśnie, że zrobienia szczotek, jak ktoś miał dysfunkcję wzrokowo-słuchową taką, albo był głuchoniemy, no, to robili szczotki. Z dzieciństwa pamiętam, bo był taki zakład w Gliwicach, jak żeśmy mieszkali, do którego kiedyś wszedłem i się dziwiłem, że wszyscy szczotki robią. Miotły, takie rzeczy. O tym akurat nie wiedziałam, ale wydawałoby się, że no jest to powód do dumy, jakiegoś takiego szczęścia, bo zakładam, że na różnych etapach i edukacji, życia po prostu Pawła, miał pan taką obawę i wątpliwość, jak to będzie i czy sobie poradzi. Tak, no oczywiście. Od tego się zaczęło. Ja na przykład miałem z tym kłopot emocjonalny również. I można powiedzieć, że w pewnym sensie się nawet go bałem, bo on mi też przeszkadzał moje cele realizować. Bo ja wszędzie z nim jeździłem bez przerwy. Po podróżach on wymyślił sobie na przykład kiedyś taką trasę, co mnie zaskoczyło, ale byłem tym zachwycony. Jeździmy po organach po Polsce. Wszędzie, gdzie są słynne organy, tośmy byli na koncertach i jeździliśmy sobie, nie? Tak. No. Do Fromborga, do Kamienia Pomorskiego, tam gdzie są te organy takie. Świętej Lipki, to północ Polski, to Mazury, te okolice. A czy pogodził pan się z tym, że jednak swoje cele zawodowe, plany takie życiowe trzeba było jakoś zmienić, przemodelować życie? Nie, czego się wziąłem, to usiłowałem to prowadzić i bezstresowo, jak to się da, ale to jest niemożliwe, to wszyscy wiedzą dokładnie, każdy to ma. Chyba, no ja na pewno. Ale nie, mnie to nie przeszkadzało za mocno. To nie był mój taki główny hamulec, nie. Że akurat muszę robić to, a nie co innego. Sam to wybrałem, no co w końcu, nie? Postanowiłem, że coś, jak mam mieć rzemiosło, się uczyć rzemiosła, no to zostałem stolarzem, no i już. No, kiedyś miałem co innego do roboty. No, ale jest pan taką podporą Pawła, nie? Nie, my się świetnie uzupełniamy. W tej chwili trochę odwrotnie zaczyna być, bo ja zaczynam pomału zapominać różne rzeczy, zwłaszcza nazwy. Nie? No. To? Tak. Czyli przez długi czas na przykład nazwy miejscowości na przykład. Czyli nazwy miejscowości na przykład. No tak, nazwy miejscowości już mi się gubią. Czyli przez długi czas to pan był takim wsparciem dla Pawła w tej jego ścieżce, drodze życiowej, a teraz rozumiem, że role się trochę odwracają. No przecież ja w tej chwili się zrobiłem takim, no można w pewnym sensie inwalidą, jeżdżę bez GPS-u albo coś, a on ma mapę i mi mówi skręcaj tu, skręcaj tam. Taki GPS mi się bardzo podoba, bo mogę mu zwrócić uwagę, że nie chcę. O i już. No, a tam takim to nie da się. Natomiast on też ma swoje korzyści. On mnie tak prowadzi, że zamiast jechać prostą drogą do celu, żeby jak najszybciej być, to po drodze jeszcze inne rzeczy trzeba pozwiedzać, które on chce. No i tak sobie jeździmy po bocznych drogach. Czy ty, Paweł, zawsze ze sobą masz mapę? No tak. Tak, jeżeli jadę gdzieś, jak na przykład jestem tutaj na Śląsku, no to nie potrzebuję, bo znam okolice. Jak gdzieś na przykład dalej jadę do jakiejś drobnej miejscowości, to sobie biorę taką składaną kartograficzną mapę właśnie i tam sobie schodzę z tym i sobie oglądam miejsce, w którym idę. Zgubiłeś się gdzieś? Nie. To jest teraz taka rzadka umiejętność posługiwania się zabytkowa tą mapą. nawet. Oldschoolowa, by można było powiedzieć. Co ci sprawia, Paweł, radość w życiu? Radość mi sprawia podróżowanie komunikacją miejską, czyli tramwajami, autobusami, jeżdżenie do poszczególnych miast i miejscowości,
pociągiem. Też takie czasami też piesze wycieczki, spacery po okolicy miasta. Również mnie sprawia też tam pasję, że lubię czasem, jak zostaję do kogoś zaproszony, to do kogoś pójść na przykład. Masz wielu znajomych? No właściwie mam znajomych, tak, ale to niektórzy zawsze nie z przyjemnością raczej przyjmują gości, na przykład z tego, co zauważyłem. Bo na przykład jak ja zadzwonię do kogoś, żebym chciał przyjechać, to odmawiają mi, że nie mogą, że są chorzy, na przykład czy mają zajęcia, że ich nie będzie w domu. To na pewno się domyślam z jakiego powodu, bo na przykład nie chcą przyjmować na przykład gości. Nie obrażasz się o to. Nie. Okej. Tylko mnie trochę obrażać to się nie obrażam, ale trochę się czuję wtedy zdziwiony temu. A gdzie widzisz, Paweł, siebie za 10 lat? To, że mamy swoje mieszkanie, że mam jak określony czas pracy, a na przykład sobotę i niedzielę, kiedy mam wolną, to mogę sobie gdzieś pojechać na wypoczynek. Albo nawet dla odmiany, jak mamy sobotę czy niedzielę wolną, gdzieś do jakiegoś basenu krytego, czy gdzieś do akwaparku wykąpać się, bo to na przykład też mi sprawia radość. Czyli takie proste, dobre życie. To jest to, Paweł, co... No takie jest życie. Takie jest życie, tak. Myśmy go skomplikowali. A czy pan się obawia o to życie? No, O tą przyszłość. No, zabrzmiało niedobrze, czy pan się o życie obawia. Jako o ojciec przyszłość. i w ogóle to sobie nie... Znaczy się, jest we mnie pewien niepokój. No ale jak do tej pory tak to idzie, no tylko jakieś zbiorowe nieszczęście może mu przeszkodzić chyba. Bo on swoją drogą wytyczył, już on wie, jak co ma robić i się będzie tego trzymał. To jego sprawa, no. Ale mieszkacie teraz razem, prawda? Tak, zawsze. Jak w ogóle to taka codzienność wygląda wasza? To się dogadujecie? Jesteście już we dwójkę. Tak, no, 7 lat ponad. Od 7 lat. Jak sobie radzicie, panowie? Ja sobie dobrze radzę, bo on mi pomaga. No. A ty sobie dobrze radzisz, bo ci tata pomaga i tak sobie... No i jest. I jak się doda, to jest 1. Opowiedzcie coś o waszej codzienności. Gdzie są... Mnie zawsze interesuje, gdzie są te punkty takie zwarcia. O coś się, nie wiem, kłócicie, co wywołuje jakieś napięcia, trochę pieprzu. Napięć mamy aż zadziwiająco mało. Moim zdaniem, jak obserwuję inne rodziny, to my jesteśmy aniołki, można powiedzieć. No owszem, czasem na niego krzyknę albo coś, bo sam mam jakiś kłopot, nie? Ja się rozładowuję tak jak on kiedyś, no. No i... No ale głównie mamy nie mamy stałego podziału ról w mieszkaniu. Są rzeczy, których ja nie robię absolutnie żadnych. To znaczy zmywania naczyń. No nie lubię też. I prania, no to on to robi i odkurzania mieszkania. To są jego rzeczy nienaruszalne prawie że. A pan się ustawił. No i tak się żyje. A ja tam coś gotuję, robię zakupy, kombinuję, gospodaruję finansami. On to potrafi robić. No, on na przykład, chodzimy do banku razem, nie, i płacimy należności, takie rzeczy i on to potrafi zrobić sam zdecydowanie. Paweł, to teraz twoja perspektywa życia takiego domowego, życia z tatą. No, w większości jest tak, że tato sobie siedzi przy telewizji, ogląda swoje programy, a ja sobie siedzę u siebie w pokoju, oglądam internet, czy muzyki sobie z radia słucham, czy czasem z płyt kompaktowych i sobie właśnie to jakieś leksykony czy encyklopedie oglądam, mapy, tak jak lubię właśnie. A co wspólnie robicie? Czy chodzicie do banku wspólnie?
Banku też Wspólnie płynie. dzielicie kasą tylko. Banku też płynie. Wspólnie to jak mamy jakąś sprawę do załatwienia gdzieś, to wtedy idziemy, jak musimy. No, zakupy robimy razem, bo duże, a ja już jestem taki niczego trochę. No to świetnie pomagam nosić wszystko, co mu dam do noszenia. Czyli uzupełniacie się w tym dniu codziennym. Jak szamani żyjemy właściwie, tym, że wyposażeni w cuda cywilizacyjne. Paweł, a chciałabym jeszcze trochę o tym, że jesteś w spektrum i o tym, jak ty to odbierasz. W czym ci to przeszkadza, a w czym ci to pomaga? Czy ty jesteś tego świadomy mocno? Jestem świadomy, bo właśnie to, jak poznaję jakichś ludzi, czy jak jest jakieś towarzystwo, to wtedy się czuję, czy jak do kogoś pójdę, czy na przykład do jakiegoś krewnego, to wtedy się czuję dobrze. Ale tak samo też czasem lubię mieć swobodę, jak chcę gdzieś pojechać, poznać nowe miejsce. Czujesz czasami, że gdzieś nie pasujesz? To znaczy, że jak mnie coś nie pasuje? Nie, że czujesz, że nie pasujesz że czujesz się źle w jakimś towarzystwie, że czujesz, że nie rozumiesz, o czym rozmawiają, że dlaczego się tak zachowują, nie rozumiesz czyichś zachowań albo gestów w twoją stronę, jakichś komunikatów. Czujesz się gdzieś nieswojo? No jak ludzie rozmawiają ze sobą, no to rozumiem, ale jak się o coś czasem kłócą, to wtedy robię tak, czy na przykład nauczyłem się do ludzi teraz wszystkich mówić, że jak się ktoś na przykład z kimś pokłóci, czy o coś poddenerwuje, to na przykład podejdę do osoby, na przykład ją złapię za ramię i mówię, niech się pan czy pani nie przejmuje, spokojnie. I to działa? Czy wręcz przeciwnie? No ja uważam z mojego zdania, że to powinno działać z moim zdaniem, że jak ja na przykład chcę na przykład uspokoić daną osobę. No, A ludzie mi na przykład, dużo osób mówi, Paweł, ale ja się wcale w ogóle nie przejmuję tym. Albo jak ktoś z kogoś żart zrobi, ja sobie myślę, że to osoba, czy ja na serio potraktuję, to wtedy mówię do tej osoby spokojnie, niech się pan czy pani nie przejmuje właśnie. Mam nadzieję, że ja tym moim drążeniem i pytaniami nie wprawiam cię właśnie w takie poczucie dyskomfortu, ale to też obrazuje chyba, prawda, o czym rozmawiamy i jak działa to spektrum, w jakim jest Paweł. Tak chyba można powiedzieć. A gdybyś miał opowiedzieć jeszcze coś o swojej pasji, nie wiem, czy opowiadanie o mapach jest wdzięczne, ale może o jakichś pojazdach, jakaś krótka, ciekawa historia jakiegoś twojego ulubionego pojazdu. Wiem, że cię pociągi fascynują na przykład. Tak, samochody osobowe też, różne marki, modele. Opowiedz o jednej konkretnej. Ale przede wszystkim to, że tablice rejestracyjne, jak jedzie jakiś pojazd, to zawsze obserwuję, z jakiego polskiego miasta jest samochód. Panie Tadeuszu, ja w ogóle tak wam wyliczam te lata. Nie wiem, czy mogę panu wyliczyć też. No proszę. No 79 lat. I 79 lat i na pewno jest taka obawa... Ale to dopiero od wczoraj mam 79. Naprawdę pan miał urodziny wczoraj? No. Ale trafiłam. A rozmawialiśmy wczoraj, no to pan się nie pochwalił. Gdzie Wszystkiego pan? najlepszego, panie Tadeuszu. Dziękuję. Zresztą to niezależnie od wieku, może tak źle też powiedziałam. Tak niezależnie od wieku to jest obawa, która się pojawia u każdego rodzica. Co będzie kiedyś? Czy ma pan taki spokój, że Paweł ma wszystkie narzędzia i umiejętności do tego, żeby być samodzielny? No samodzielnie on by sobie dał radę, daje sobie radę. No może byś trochę więcej gotował ze mną.
No. Kiedyś go nauczyłem robić schabowy, ale zapomniał, bo on nie ćwiczył. Ale lubi bardzo schabowe. I może dlatego właśnie tego robiłem, bo on jest monotematyczny w jedzeniu też. To właśnie to jest taka jedna z cech. Ma kilka rzeczy, na przykład nie je owoców pestkowych w ogóle. Boi się. Kiedyś mi powiedział, że udławił się, bo nie wiedział, że w środku jest pestka. No. I ja przypuszczam, że stąd to się bierze. Jak był jakiś taki jeszcze właśnie na początku tej drogi wyzwalania się, nazwijmy to tak. Musiało mu się coś zdarzyć. I dużo rzeczy chyba na tym się opiera, jego hamowania. Jakieś nieprzyjemne zdarzenie się zdarzyło. Ono mogło być bardzo proste jakieś, takie niezauważalne nawet. Ale on to wyłapie i ciągnie ze sobą jak stalowy bagaż taki. Tak, Paweł jest bardzo szczegółowy, co zresztą w przełożeniu na sztukę no, daje bardzo fajny efekt, bo rysujesz z zachowaniem tych szczegółów, ale w życiu codziennym no, też zapamiętujesz różne takie rzeczy, na które przeciętny człowiek może nie zwróciłby nawet uwagi. Przywołujesz bardzo dużo faktów. Dzisiaj pamiętałeś daty naszych ostatnich spotkań. Już kilka razy mieliśmy okazję się z Pawłem zobaczyć. Znaczy ja z Pawłem. No, to zaimponowało mi to, że pamiętasz dokładnie dni. A ty, Paweł, sobie wyobrażasz takie życie w pojedynkę? No to samodzielne życie, że czasem też wolę mieć swobody w sobie, żeby mi za dużo osób też ciągle nie zadawało pytań, czy nie rozmawiało, wolę samo sobie myśleć. Albo żeby mnie ktoś czegoś nie pouczał, czego na przykład nie lubię, czy nie chcę. Mhm. Samodzielne życie to jest też odpowiedzialność. I o to właśnie też pytam, czy czujesz, że poradziłbyś sobie z tą odpowiedzialnością, to znaczy z pamiętaniem o płatnościach, sprzątaniem, to tak, gotowaniem. pamiętam. Wiesz. Co miesiąc, tak, to tak. No, tego on nawet pilnuje. Ja czasem myślę, jakiś myk zrobić, a on nie da rady. Nie przepuści. No to bardzo taka entuzjastyczna puenta, że jakoś to życie, mimo tego, że na początku było trudno, to poukładaliście. Żyjecie teraz dobrze, macie fajną relację. No jest fajne, nie? Trochę się przekomarzacie, ale zasadniczo jest okej. Nie. A zresztą on w domu nie jest tak często. On dużo właśnie wychodzi. Gdzieś tam ogląda różne rzeczy, ale on o tym nie... Pytam się go dokładnie tak, jak pani próbuje to zrobić. Dokładnie co było, co cię zainteresowało. Niechętnie ucieka do swojego kąta. Nie chce mi ze mną w tym za bardzo rozmawiać. Tak. Tylko powie ogólnie, gdzie był i co tego, a wyciągnąć z niego szczegóły, to nadawałby się do jakiejś służby. Jeszcze na koniec pytanie, Paweł, co chciałbyś narysować? Co chciałbyś stworzyć, przelać na papier? Co ci się marzy? No przede wszystkim jakieś nowe miejsca w Polsce, których jeszcze nie rysowałem, na przykład kościół, zamek, jakiś pałac. Nowe jakieś architektury, których jeszcze nie rysowałem. Ja nie wiem, co to może być. Wszystko już widziałeś prawie. No prawie właśnie, to prawie, no słusznie. No właśnie, czyli ma to sens. Jest coś do roboty. Jest coś do roboty, ma to sens. Bardzo wam dziękuję za rozmowę. My również. Też muszę przeprosić Pawła, że czasem tak otwarcie pytałam o ciebie, twojego tatę. Ale to były też rzeczy z dzieciństwa, których mogłeś nie pamiętać, a poza tym chciałam, żebyśmy mieli tutaj pełną perspektywę, jak wygląda wasza codzienność. I myślę, że charakter i sposób prowadzenia tej rozmowy też trochę pokazał nam
z jaką rzeczywistością się mierzycie i jak wygląda wasza codzienność. Dziękuję wszystkim słuchaczom i widzom, którzy pozostali z nami do końca. Zachęcam do tego, żeby komentować i subskrybować. Polecajcie też, kogo chcecie zobaczyć lub usłyszeć na tym kanale. Na pewno będziemy reagować i starać się wychodzić naprzeciwko waszym oczekiwaniom. Na dzisiaj to już wszystko. Bardzo wam dziękuję. Do zobaczenia i usłyszenia w kolejną sobotę o 12:00. Dbajcie o siebie.